Dzień dobry, zapraszam do nowego odcinka. A ty co tu robisz? Kto cię tu zostawił? O. Pierwszy raz wybrałem nocleg taki kapsułowy, to znaczy sheldrom. Ja piernicz. Wow. Czekajcie, tu są wspólne łazienki. Zaraz muszę to zobaczyć. Dla chłopów. Prysznice. Ja myślałem, że kibelek też jest jakiś taki ze Star Treka. No ale umywalka. Wow. Ale czad. To są szafki na bagaże. Dobra, idę do pokoju poszukać go. Dobra, wszedłem do tego czegoś. Czekajcie, jak to się załącza. Oho. Czekajcie, pan Mietek się tu pobawi teraz. Co to tu jest? Wow. Door lock? Nie. Dobra, drzwi zamknąłem. Wow. Panie Mietku, gdzieś pan wylądował. Jest gniazdko. Co tu? Jest woda. Safe. Tu można sobie temperaturę regulować. Door lock. Czekajcie. Drzwi się otwierają automatycznie. Dobra, tak sobie je mogę. Dobra, ręką je zamykam i tu się reglują. Widzicie? Tu są zareglowane. Spoko. Tu jest jakiś stoliczek. Tu jest stoliczek, żeby popracować. Wow. Jestem pod wrażeniem, moi drodzy. Jestem pod wrażeniem. Jeszcze informacja, gdzie w końcu wymieniłem ten hajs, skoro w banku nie chcieli mi wymienić starej $100. Wymieniłem właśnie w tym hotelu. Dla pani to żadna różnica. W końcu, słuchajcie, w obiegu są każde dolary, bez względu na to, w którym roku były wydane. Widać, w Azji wolą kolorowe, te świeże, te nowe. Ale to w banku to trochę mnie zdziwiło, nie? Bo gdyby to w jakimś takim, wiecie, u pana Zdzicha, no to rozumiem, ale że w banku? No co poradzić? Chłopaki tu coś naprawiają. Hello. Warsztat. No jakoś to idzie.
klasyczny hotel. Spałem tutaj jedną dobę. Za moment Wam powiem, jakie wrażenia. Tak się prezentuje wejście do tego hotelu. Koszt to 400 000 dongów. Można też wziąć jedynkę, ale dla mnie osobiście to wiecie, to jest takie klaustrofobiczne. A 400 000 dongów to jest mniej niż 70 zł. Co macie w cenie? Ręcznik, wodę, no i jest wspólna łazienka, wspólne prysznice. Taki hostel. Nie dla mnie taki nocleg. Już Wam mówię. Nie wyspałem się. Nie zrobiłem tego po taniości, ponieważ za 400 dongów możecie spokojnie wynająć hotel. Bardziej chciałem zobaczyć, jak taki hotel kapsułowy funkcjonuje, jak to działa, jak to faktycznie wygląda. No ciekawe doświadczenie. Taki catering śniadania. Hello. A tu mechanik. Od rana praca wrze. Trzeba zdobyć jakieś śniadanie. Wieprzowinka z Habi. Hello. Świeżutkie. Ulica już żyje. 7 rano, a tu się dzieje. Trzeba też jakieś śniadanie ogarnąć. O, a tu już dochodzimy do imprezowej ulicy. O, a teraz wygląda całkiem normalnie. Gruba ulica, jeśli chodzi, wiecie, tak popatrzeć. Natomiast ja bym do żadnego z tych przybytków nie wszedł, nie usiadł na żaden sok, na żaden, a już w ogóle na żaden alkohol, bo tam tylko czekają, żeby was przerobić. Uważajcie na coś takiego. Powoli będę podsumowywał Saigon. Jestem już na lotnisku. I teraz tak, jeżeli będziecie przylatywać do Saigonu i hotel wybierzecie w dystrykcie 1, ja tam byłem, być może jeszcze do innych dystryktów również ten autobus dojeżdża, ale jeżeli dystrykt 1, to autobus 109 i po wyjściu z lotniska po prawej stronie. Tam tylko pokażecie pani, gdzie, do jakiego hotelu i ona już się wami zajmie. Pokażę wam, na którym przystanku wysiąść. Około 15 do 20 tysięcy dongów to kosztuje, w zależności czy macie bagaż czy nie. Ale już od samego początku będą was nagabywać taksi, żebyście wzięli. Taki chillaucik 3 godziny przed odlotem.
do następnego miasta. Jestem już na lotnisku, pełny luz. Przeglądam sobie materiał. Myślę, a jeszcze coś wam nagram. I zaczepia mnie, wiadomo, taksówkarz, gdzie lecę, taksi. A ja mówię, daj mi spokój z taksi. Ja mówię, lecę tutaj do następnego miasta. A on mówi, hopie, ale to ty sobie zmień terminal, bo ty jesteś na international, a nie na domestic. O, nic nie dzieje się bez przyczyny. No to ja mówię, to fajnie, nie? Mam zapas czasu, a okazuje się, że jeszcze nie zdążę na samolot. No i okazuje się, że dosyć duże kolejki są do odprawy. Nie jest daleko między ten international a ten domestic. Ja myślałem, że to ten mi to tak powiedział, ten taksówkarz, hopie, to ty musisz iść. To wcale nie jest tak daleko. Ale strach był. Zresztą widzieliście, że popylałem szybciutko. Na miastkę Saigonu mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że mogliście wraz ze mną nieco poodkrywać. Ja już w zasadzie mam bilet do kolejnego miasta. Idę na odprawę bezpieczeństwa i widzimy się w kolejnym mieście Wietnamu. A tak nawiasem mówiąc, jak wam się podobał Saigon? Jest grubo, nie? Jest grubo.